Cześć, nazywam się Bogdan i dzisiaj Wam pokażę, jak czyścić dane za pomocą Pythona na przykładzie datasetu Home Credit Default Risk. Dzisiaj będziemy wykrywać i usuwać dane brakujące, wykrywać i usuwać anomalie i zmieniać wygląd kilku kolumn. Dataset nazywa się Home Credit Default Risk. Home Credit, mówiąc krótko, jest instytucją finansową, która udziela ludziom pożyczki. Dane właśnie i będą dotyczyły pożyczek. Głównym zadaniem, które trzeba wykonać na tych danych, jest identyfikacja aplikantów, które będą mieli problemy ze spłacaniem pożyczki. Przejdziemy do wartości brakujących. Jak widać, mamy dużo kolumn z wysoką proporcją wartości brakujących, co może skutkować brakiem użyteczności tych kolumn podczas tworzenia modelu. Obejść ten problem możemy na kilka sposobów. Albo wykorzystując modeli, które wspierają dane brakujące, albo imputacją, albo wykorzystaniem oddzielnej kategorii dla wartości brakujących, albo odrzucaniem kolumny. Jeśli o wykorzystaniu modeli wspierających wartości brakujące nie ma za bardzo co powiedzieć, to imputacja, która polega na dobieraniu wartości dla brakującego parametru, czasem może wyglądać jak stworzenie nowego modelu. Można imputować medianą, można do tego używać różnych metod klasteryzacji i klasyfikacji, a można korzystać z modeli dedykowanych pod imputację, jak na przykład MICE albo DataVig. Kolejną rzeczą do ogarnięcia są outliery, albo inaczej ich nazywając anomalie. Anomaliami są wartości, które się bardzo różnią od podstawowego zbioru danych. Problem outlierów jest bardzo podobny do problemu z brakującymi wartościami, ale jest bardziej skomplikowany. Wykryć outliery jest trudniej. Niektóre z nich potrafią istotnie przeszkadzać uczeniu się modelowi, a odnośnie niektórych do końca nawet nie jesteśmy pewni, czy są to anomalie. Ostatnim na dzisiaj krokiem jest zmienianie kształtu niektórych kolumn. Czasami musimy po prostu pomnożyć albo podzielić całą kolumnę na jakąś liczbę, a czasami musimy parsować stringi. Natomiast w obu przypadkach robi się to dla ułatwienia naszej dalszej pracy z danymi. Po tym wszystkim czyszczenie danych już jest skończone i możemy przechodzić dalej do wyboru cech i implementacji modelu.
Oczywiście, że dane będą jeszcze ulegać zmianom, natomiast jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze, to będą tylko dostosowywane pod konkretne modele. Dzięki wszystkim za uwagę. Dzisiaj pokazywałem, jak czyścić dane za pomocą Pythona. Też na kanale mamy dużo ciekawych rzeczy związanych z ML-em i danymi, także zapraszamy, lajkujcie, subskrybujcie.